Dzień dobry, nazywam się Adam Momot. Jestem regionalnym dyrektorem sprzedaży DeLaval Polska. Zapraszam Państwa na krótką prezentację gospodarstwa pana Adama Heruda, w którym pracuje robot udojowy V300. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie w gospodarstwie rodzinnym, które leży na terenie Parku Krajobrazowego Lipnica Nowy Wiśnicz. Nazywam się Adam Herud, prowadzę gospodarstwo od dzieciństwa. Mieszkam tutaj i zajmuję się od początku do końca i czuję ten temat dzisiaj już jako emeryt, bo gospodarstwo przekazałem córce, ale dalej się tym wszystkim zajmuję, żyję tym gospodarstwem, czuję to gospodarstwo i po prostu nie bardzo sobie wyobrażam wyłączyć się z tego. Krówek na ten moment ogólnie to są takie wahania od 130-140, a krówek dojnych jest tak 60-70, w takim przedziale się to mieści. Wydajność jest w granicach 9,5 tysiąca w laktacji. Nie są to wydajności z najwyższej, z izraelskiej wydajności, bo tam są bardzo wysokie, ale w naszym terenie górzystym nie mamy się czego wstydzić. Jest to już przyzwoita wydajność. Tak naprawdę z krowami zacząłem przygodę taką prawdziwą od 2001 roku. Wtedy wziąłem już jakby na poważnie do hodowli krów i zbudowana była hala udojowa i od tego się zaczęła przygoda. Początkowo wydawało się, jejku, ja tego nie opanuję, jejku, jak to będzie. A tak naprawdę wszystko przechodziło, nazwijmy, w miarę łagodnie. To, że błędy się popełnia, to jak człowiek coś robi, to się zdarzy, że się błędy popełnia, ale trzeba ich za chwilę eliminować, poprawiać i wychodzić z tego. Tak jak już wspomniałem, przy wsparciu fachowców nie jest to trudne. Pierwszy robot był zamontowany w 2013 roku. Pracował do 2021 i w tym momencie po przekazaniu gospodarstwa zdecydowaliśmy się w 2021 na dofinansowanie już na córkę robotu V300. Nowa technologia, o wiele sprawniejsze zakładanie strzyków i jest możliwość zdalne łączenie się serwisu. Nazywam się Joanna Pieńkowska, w DeLaval pracuję 9 lat. Moja praca polega na tym, że pomagam klientowi zapoznać się z programem DEL Pro i przejść ten moment z doju konwencjonalnego do doju automatycznego jak najłagodniej. Natomiast moja praca polega na tym, że przychodzę rano, robię przegląd ile spożycia paszy, jak kolejka udojowa i wtedy wiem na podstawie tych danych, które tutaj się pokazują, co trzeba zrobić, ewentualnie dzwonić do Asi, żeby coś skonsultować, bo gdzieś tam powiedzmy któraś krowa spada z wydajnością, któraś tam inna coś tam nie chce w rurę zajść, więc to konsultuję wtedy pod kątem żywienia, żeby to dopasować tak, jak jest potrzebne. Tak, jeżeli nie mamy możliwości się spotkać fizycznie, to pani Asia ma możliwość łączenia się zdalnie i konsultujemy to właśnie tak jakby i na żywo, bo dlatego, że na bieżąco, bo ma możliwość się zalogowania i wspólnie to, bo tak powiem, analizować poszczególne raporty, ile która dostaje paszy, albo czy nie powinna dostać więcej. Także cały monitoring jest pod kontrolą i we współpracy z Asią. Na bieżąco widzimy, której ćwiartce musimy się przyjrzeć, która wymaga naszej uwagi. Robimy też raporty, są to raporty spersonalizowane, są to raporty, które pozwalają nam nawet w bardzo prosty sposób
kolorami odczytać informację, która nas interesuje. Do codziennych rutyn należy też zerknięcie na kolejkę udojową. Wiemy, czy wszystkie krowy doją się terminowo. Na liczniku widzimy doskonale, jak wygląda zdrowotność wymienia. Jeżeli któraś ćwiartka wymaga naszej obecności, będzie zaznaczana na czerwono. Wtedy Pan Adam musi osobiście pójść, przyjrzeć się krowie. Jest to o tyle fajne, że na czasie, dosyć na czasie to jest wychwycone, więc można tylko rozmasować tą ćwiartkę, która jest zagrożona i podjąć decyzję, czy ewentualnie wystarczy sama maść. Maścią, która powiedzmy jest też tej samej firmy, ale bardzo skuteczna i to wystarcza najczęściej, natomiast jeżeli jest sytuacja jakby bardziej zaawansowana, to wtedy trzeba podjąć decyzję o leczeniu. O tym informuje nas indeks MDI, Mastitis Detector Index, którego wysokość mówi nam o tym, jaki jest poziom komórek somatycznych i co powinniśmy zrobić w tym momencie. Jeżeli on nie przekracza granicznego poziomu, to tak jak Pan Adam mówi, wystarczy absolutnie profilaktyczne rozmasowanie wymienia maścią. Jeżeli robot zakwalifikuje mleko, że nie spełnia norm, to wtedy odrzuca go do separatora, czy w tym przypadku, w naszym przypadku do kanału to mleko dorzuca i robot po takim mleku separowanym myje się po to, żeby być do następnej krowy przygotowany jako czyste, sterylne urządzenie. Absolutnie intuicyjnie można się tutaj posługiwać. Kolor zielony informuje nas, że wszystko jest dobrze. Kolor czerwony wymaga naszych oględzin. Kolor żółty informuje nas o tym, że była jakaś sytuacja, która wymagała interwencji, ale uległa poprawie. Identycznie jest w raportach. W raportach również kolorami zaznaczamy sobie najbardziej istotne informacje, po to, żeby naszej uwagi jak najmniej poświęcić, a wychwytywać dokładnie to, co nas interesuje. Tak, te oznaczenia kolorystyczne są bardzo pomocne, bo same cyferki się zlewają, a jeżeli widzimy inny kolor zielony czy jakiś tam inny, to wtedy zwracamy jakby szczególną uwagę na ten element i to jest wielką pomocą. Mimo wieku człowiek jest w stanie to wszystko ogarnąć, bo jak się to już robi jakiś tam czas, to wszystkiego się można nauczyć. Muszę się tutaj zaakcentować, że bardzo dobrze się mi współpracuje z Asią, zresztą podobnie jak i z dealerem Delavalu, gdzie podpisanie umowy takiej o współpracy jest bardzo rzetelne i wykonują swoje, bo tak powiem, obowiązki czy powinności. Także bardzo miło mi się z nimi współpracuje i polecałbym każdemu, żeby podpisał taką umowę czy serwisową, czy z Asią odnośnie prowadzenia tych wszystkich tablic żywieniowych, czy w ogóle podglądu. Czy zdrowotnych, bo mamy możliwość w Delaval przedłużenia kontraktu. To nie musi być tylko wizyta wprowadzająca, wizyta ucząca, czy wizyta pozwalająca ułożyć tabelę. To może być stały kontakt też na zasadzie współpracy, czy to online, czy to wizyty w gospodarstwie. Robot jest wielkim udogodnieniem w sensie takim, że dopóki byliśmy na hali, z żoną żeśmy tam rano mieli jakby zegarek ustawiony, że trzeba było rano o 5 i wieczór o 5, żeby to podzielić i trzeba było ileś tam godzin na hali stać. Natomiast w tym momencie trzeba doglądać, to nie jest tak, że się samo robi, trzeba doglądać, ale nie jest to tak stricte z zegarkiem związane, tylko się idzie wtedy, kiedy się ma możliwość, żeby to wszystko ogarnąć. Oczywiście trzeba przejść i zwierzęta zobaczyć, ale przede wszystkim w komputerze się zagląda, czy wszystkie wydojone, czy dobrze wydojone, jak z wydajnością mleka, czy spada, czy się utrzymuje, z rozrodem.
To wszystko jest teraz skumulowane jakby w komputerze. Tutaj jeszcze dodatkowym elementem było, żeby DeLaval, a nie inne konkurencyjne firmy, że tutaj był system bramki selekcyjnej, czyli ta bramka jakby wymusza, że krowa sobie poje, więc przechodzi w inne nalegowiska, czy przechodzi przez bramkę selekcyjną. Komputer wtedy decyduje, natomiast w przypadku konkurencji ta krowa musiała wejść do klatki, swoje odstać, wychodziła i zajmowała czas. A tutaj już jest tak bardziej efektywnie wykorzystany ten robot. Przy robocie na komputerze tam już można było stwierdzić, że kolejka udojowa jest taka, a nie inna, więc przychodzi się tutaj i trzeba ewentualnie doczyścić, jeżeli jest taka potrzeba, podpędzić krowę, jeżeli jest taka potrzeba. Duży procent pracy polega na doglądaniu, a może nie tak na fizycznej pracy. Poza tym wcześniej był tutaj ten robot Classic. Bardzo dobrze się sprawował, niemniej jednak tam trzeba było mapować, jak się krowę wprowadziło, tam trzeba było więcej, bo tak powiem, czasu poświęcić. A tutaj te rzeczy są już z automatu. Kamera bardzo precyzyjnie zakłada nastrzyki, nie trzeba mapować, bo robi się to już z automatu. Także jestem bardzo zadowolony z wymiany tego robota na VMS 300. To znaczy ja całe, bo tak powiem, życie angażowałem się w działalności społecznej i oprócz tego prywatne, rodzinne życie. Rzeczywiście jest tego czasu trochę więcej, bardziej można to pogodzić. Tym bardziej, że człowiek lat przybywa, to się już te ruchy wolniejsze, a dajemy radę. W tym miejscu była kiedyś hala udojowa. Dzięki doradcom z firmy DeLaval żeśmy tutaj mogli to zlokalizować, ułożyć tak, jak na co nam miejsce pozwalało i zdaje to egzamin, gdzie konkurencja mi mówiła, że tu się nie da, że to jest za ciasne, że trzeba na zewnątrz coś tam dobudowywać, inaczej to lokalizować. A tutaj się udało i dzisiaj po iluś tam latach pracy na jednym robocie, ten drugi też tu jest wstawiony i tej samej firmy, bo to jest to jako dowód, że była to dobra decyzja, że kontynuuję dalej tą samą myśl. Na tym ekranie na tym monitorku mogę sprawdzić, które krowy do dojenia, ile dni jest w laktacji, ile mleka daje. Także jest to taki podręczny, jakby tak powiem, podręcznik, że tutaj nie mogę wprowadzać nowych danych, ale można powiedzieć, wszystko jest dostępne tutaj na miejscu. Jest to dój ćwiartkowy, widać jaki jest przepływ mleka, widać ile udoiła z danej ćwiartki i w całości, jak długo się nie doiła, jak długo na ten dój czekała, albo ile prognozuje mleka, ile faktycznie dała. Także to jest kopalnia wiedzy. Pierwszym, jak w tym przypadku, ta krowa, która ma więcej mleka, ona ma możliwość częściej oddania tego mleka, bo krowa, która ma wymię napięte, to gubi mleko, a tutaj ma możliwość podejść kilka razy na dobę, czyli tak jak wspominałem, 4, nawet się zdarza, że 5 razy na dobę krowa się podchodzi do doju i co jej daje ten komfort, że ona nie cierpi tego napiętego wymienia, tylko ma możliwość wejść, wydoić się, dostaje paszę w robocie, jakby w stacji paszowej. Ma tutaj jeszcze paszę gliceryny, czy paszę energetyczną, czyli powiedzmy, no, same, nazwijmy, plusy. Córka wie o tym, że ja tym się zajmuję i nie musi tutaj na co dzień doglądać, no niemniej jednak jest usatysfakcjonowana, że idzie to w dobrym kierunku, że gospodarstwo się utrzymuje. Nawiasem mówiąc, nie mamy wujka w Ameryce, który by dolara przysłał, żeby dofinansować, tylko gospodarstwo się finansuje i rozwija i jeszcze różne inwestycje się z tego czyni. Każda informacja, nawet w środku nocy, jak się trafi, że krowa niedodojona,
przychodzi na smartfona, jest komunikat, że na przykład któraś tam krówka jest niedodojona, więc trzeba skontrolować dlaczego, jaki powód, czy jest przyczyna techniczna, czy to jest sprawa krowy jakby biologiczna i im szybciej się zareaguje, tym szybciej ten problem znika. Także ten sygnał, że jest, tak jak wspominałem wcześniej, że mają możliwość, czy serwis, czy żywieniowy, czy ten techniczny serwis ma możliwość monitorowania to zdalnie, tak dla mnie też jest wielką wygodą, że mogę, będąc w domu, czy nawet gdzieś w odległym miejscu, zerknąć, jak tam się krowy podoiły, czy wszystko jest w porządku, czy wszystkie zdrowe są. Jest możliwość zakładania ręcznego w momencie, kiedy się wprowadza krowę, która jest pierwszy raz na aparacie udojowym. Można to zrobić ręcznie po to, żeby ją przyzwyczaić. Natomiast wielką zaletą jest to, że nie trzeba mapować, tylko jeżeli jest zwierzę spokojne, to już kolejny raz można włączyć na automat. Samo zidentyfikuje, zeskanuje to, wymie, samo zakłada, nie trzeba, człowiek już nie musi, tak powiem, ustawiać tego, tylko się dopasowuje do danej krowy, do danego zwierzęcia. Wybrałem DeLaval, ponieważ z tych propozycji, które spotykałem, najbardziej czytelny, najbardziej uznałem za stosowny. Były jeszcze dodatkowe jakby takie elementy jak serwis w zasięgu ręki z Limanowej, jak obsługa, którą powiedzmy mi tam zaproponowali i doradczą jako żywieniową i to przejście z hali udojowej na robota, obsługa komputera. Także w wieku nawet dzisiaj już nie takim całkiem młodym można sobie radzić z tą automatyką, która jest wprowadzona. Trzeba przyznać, że serwis, o którym żeśmy już wspominali, jest umowa, taka kompleksowa umowa, gdzie podpisanie takiej umowy daje ten komfort, ten spokój, że mamy wszystko jakby pod kontrolą ludzi, którzy są fachowcami o każdej porze dnia czy pory roku. Wiem, że ktoś za mnie tam trochę myśli, ktoś mnie w tym wspomaga. Także to jest, polecałbym każdemu skorzystanie z takiej, podpisanie długoletniej współpracy. Mam na imię Sylwek, jestem pracownikiem firmy Traktor Serwis Marek Krajewski. Dealerem DeLavalu jesteśmy od 2012 roku i od tego roku obsługujemy gospodarstwo pana Adama. W momencie, kiedy weszły umowy serwisowe, podpisaliśmy pierwszą umowę z panem Adamem. Przeglądy robione zgodnie z harmonogramem pozwalają uniknąć nieprzewidzianych awarii i pozwalają na zoptymalizowanie pracy naszych pracowników. Jest to korzyścią dla obydwu stron, i dla serwisanta, i dla klienta. Mogliśmy zoptymalizować zakupy. Dzięki temu towar nie siedział, nie leżał na magazynie, tylko na bieżąco był dostarczany i używany już na gospodarstwie. Na gospodarstwo pana Adama przyjeżdżam wtedy, kiedy mam ustalony przegląd lub serwis i wtedy, kiedy jestem w niedalekiej odległości, przyjeżdżam zobaczyć, sprawdzić, czy robot pracuje poprawnie. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za ten dzień dzisiaj. Życzymy sukcesów. Miło nam było gościć pana gospodarstwie. Ja dziękuję bardzo za odwiedziny, za to, że mogliśmy się fizycznie spotkać, że mogłem chwilę z sympatycznymi ludźmi pobyć. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję panie Adamie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.